Witam Was w Tarnowie, podgórnym serwisie firmy Korbanek. I tak chcę Was przywitać, jak było umówione w tym odcinku z Ursusem. Mateo nas odwiedził i możecie sobie zobaczyć, co się stało w tym momencie, jak z Mateo były rozmowy, o co chodziło. Cześć. O, długo nie widzieliśmy Cię, więc słuchaj, Twój Ursusik jest tak, jak chciałeś. Poprawiliśmy te rzeczy, które były, ale wiesz dokładnie, że micha na dole była krzywa i sam się zgodziłeś na to. No tak, tutaj wspólnie to tak wyszło, że chcieliśmy, żeby te koszty jakby zredukować, tak? Zastosowaliśmy te starsze części, które no niestety wyglądały na pierwszy rzut oka, że są dobre i że nie trzeba ich zmieniać, bo niestety z tymi nowymi częściami też już nie bywa. Ale okazało się, że no, te starsze części nie każda była dobra, no i musieliśmy jednak je zastosować, ostatecznie zmienić na nowe. No, widzimy to, nie? To znaczy tam na dole. Druga sprawa była koło zamachowe. Nie? To był największy problem, jaki Ale mieliśmy. pamiętasz, rozmawialiśmy obydwu na ten temat. Tak. No i wspólnie podjęliśmy taką decyzję, żeby to koło zostawić. Zobaczyć, jak wygląda koło zamachowe. Więc powierzchnia ścierna, jak już widać tutaj, są pęknięcia. Nie tylko te mikrorysy, które są w obiegu, ale tu na końcu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć i z drugiej strony 6 dosyć poważnych pęknięć, więc ja uważam, że nic nie da nam, jeżeli są one wyczuwalne po prostu. są wyczuwalne, jeżeli dziesiątkę tutaj ściągnę z tego. Paznokciem się zahaczyć, także... Chyba myślę, że w tym momencie Mateo by miał dobrą radę założyć nowe koło zamachowe. Aczkolwiek no, okazuje się jednak, że te bicie na tym kole było za duże i Dokładnie i też było mówione na początku, że ale no koszty. No nie? koszty, tak, zwłaszcza, no a druga sprawa jest taka, że tutaj nie ma się też co dziwić, że to koło było takie zwifrowane, gdyż tutaj duże temperatury musiało łapać, nie? Jak przed remontem, jak tam się ślizgało wszystko, to pewnie to też miało wpływ i nie było obojętne dla stanu tego koła. Dokładnie, nie? No, z tym najgorsze to praktycznie był tylko ten wyciek tutaj wody, ale jak wiesz, że był zalewany wodą i nie było nigdy spuszczane. No, Wszędzie przy silniku spuszczaliście wodę, a tam nie. Płyn jest taki bardziej wszędobylski na pewno. No tutaj akurat gdzieś tam woda więcej potrafi wybaczyć, nawet czasami może być jakiś tam wyciek tej wody, a tego się nie zauważy, bo ta woda albo to wyparuje, albo to zaraz spadnie na ziemię. Nie wiadomo, czy to jest woda z chłodnicy, czy to woda gdzieś tam z zewnątrz pochodzi, no a płyn to jednak było widać, że zbiera się też nie jakoś bardzo mocno, bo on się tak naprawdę zbierał na końcówkach szpilek. Tam przy tym Ursusie też, nie wiem, czy to było, nie pamiętam, czy to pokazywaliście na filmach, ale on tutaj tą miskę olejową ma troszeczkę przerobioną. Ktoś już tutaj przy tym majstrował i tą... Nie, momencik, tam była tylko jedna śrubka. Po prostu jedna była przekręcona, bo tam są 8 i był na 10 zrobiona. Tak, bo ktoś już tu kiedyś majstrował i przekręcił jakąś śrubkę. Natomiast no teraz po zastosowaniu tej nowej miski nie ma żadnego z tym problemu. Nie ma żadnego problemu. No i ten największy problem, czyli to koło zamachowe, no po wymianie na nowe, fabrycznie nowe koło zamachowe z Korusa. Problem w zasadzie ustał. No wiadomo, ten traktor nigdy nie będzie, on zawsze trochę wibrował. To jest oczywiście, stary ciągnik. to jest typ silnika. Ale to nawet nie wiem, czy odpalisz nowy traktor i on też zawsze trochę będzie wibrował. To nie ma tak, że jak się ktoś przyłoży rękę do silnika, to... Zależy jaki jest motor. Tu motor stoi, a dzisiaj wieszają motory. Wieszający zawsze ma mniej... No przy 4-cylindrowym silniku też zawsze będą większe drgania jak przy 6-cylindrowym, tak? I to jest też jedna rzecz. W Ursusach jest to zwłaszcza najbardziej odczuwalne. Następna sprawa były te poduszki. No tak, te poduszki... Pamiętasz? No nie, ale to poduszki akurat, no to tutaj taka była wpadka mała serwisu, były na odwrót zamontowane, to trzeba przyznać, ale... Ale moment. No. Na początku jeszcze zanim zostały zamontowane,
to wiadomo było o co chodzi. Że były twarde, to też prawda. Były bardzo twarde, ci powiedziałem sam, że są kamienie. Ale kurczę, te nowe, które zamontowaliśmy, też nie są takie miękkie, jak myślałem, że będą. Ale przyduś się. No, I idzie wdusić, nie? Chociaż trochę, a wtedy nie szło w tak, ogóle no tamte ruszyć. były jeszcze gorszej jakości, to trzeba przyznać, natomiast też te talerzyki, nie, to robiło różnicę, że po prostu tak naprawdę kabina była na sztywno, nie, no to jeszcze bardziej jakby potęgowało te wibracje, a tak to, no to w zasadzie z grubsza to jakieś tam pierdoły, no to zawsze wychodzą i podejrzewam, że jak pojeżdżę tym silnikiem może w przyszłym roku czy coś, tam jeszcze jakieś drobnostki będą wchodzić, no ale to jest stary traktor, tak jak mówiliśmy, nie? Dobra, ale to wszystko jest związane z jedną rzeczą. Koszty. Wszystko z I kosztami. jakość części. No i jakość części to nie mówmy, bo tutaj te gumy, nie, z przodu to po pół roku już były popękane. I z tymi gumami to jest taka zabawna sytuacja, bo guma sama w sobie kosztuje, nie pamiętam ile, kilka złotych tak naprawdę, to one kosztowały, nie wiem, z 8 zł, czy sama jest dosyć tania, ale żeby je zmienić, to naprawdę trzeba dosyć dużo pracy włożyć. Oczywiście, bo trzeba wszystko pozdejmować. Tu trzeba odkręcić, wszystko wyciągnąć, podnieść do góry, oś wyciągnąć, to znaczy ten zlotnicy, wszystko, no kuźne roboty jest od cholery za taką głupią gumkę. No ja niestety obawiam się, że te gumy też prędzej czy później mogą pospękać, no niestety. Jeżeli to są tej samej jakości, to na 100% ale wiesz, za pół roku lepszej się niestety nie znajdzie, bo myślałem, że czeskie będą lepsze, a okazuje się, że Czesi mają z Polski te gumy. Także wychodzi na to, że to jest jedno i to samo. Chyba, żeby można by było dosztukować jakąś od innego pojazdu, na przykład nie wiem, od samochodu ciężarowego, od jakąś osłony przegubu z samochodu osobowego, wtedy może by to miało większą trwałość, aczkolwiek no próbowałem coś tam znaleźć na szybko i to nie było wcale takie łatwe, żeby znaleźć sobie taką harmonijkę, która by idealnie pasowała, także już zdecydowałem się drugi raz założyć taką samą. Zobaczymy, ile wytrzyma, tyle wytrzyma, no musi coś być. No, te stare wytrzymały pół roku i to nie był problem, tak jak gdzieś tam słyszałem w opisie, że plastikowe trytki mają jeszcze lepsze niż te druty. Większy luz. No nie wiem, ja spotkałem się z Ale to nie jest luz. Zobacz na środek, to jest wszystko dookoła popękane. To nie jest to, że tam coś zostało rozerwane, bo rozerwane to widać, a to jest popękane. To jest po prostu 100% wina materiału, nie? No, taki materiał dostaliśmy, taki materiał zabudowaliśmy. No, niestety lepszego nie jesteśmy w stanie uzyskać tak naprawdę, no bo jeśli nie mamy dostępu do tych materiałów, z których korzystano w Ursusie, no to tak naprawdę no to już musimy polegać na tym, co teraz jest w Ursusie w sprzedaży, no i taki materiał mamy. No i wiesz, dlatego tak się troszeczkę to wszystko przeciągło, wiesz dokładnie, umawialiśmy się, że to po żniwach będzie, bo my w czasie żniw to mamy tutaj roboty ponad, tyle kombajnów, co poszło, to roztelmaszy to się w pale nie mieści, a ciągniczków małych, nadal, zobaczycie zresztą w filmie, nie? W ciągu 3 dni 3 ciągniki i to wszystko idzie zaraz do klienta i ja nie jestem jedyny, bo tam jest jeszcze 15 innych, co robią to samo, nie? I przygotowujemy i to wszystko idzie, ja nie wiem, co ludzie jedzą, te traktory. Nie, no tak. No bo, słuchaj, no nie można. No, mieliśmy jeden dzień, gdzie 15 traktorów wyjechało. W jeden dzień. No to naprawdę, kurczę, no i nie ma się co dziwić, że ile żeśmy w pół roku, chyba 400 sztuk poszło. No 400 sztuk do klienta, policz sobie 400. Ja nie ukrywam, że nie wierzyłem, że te traktory będą się tak dobrze sprzedawać, bo dla mnie ta moc 35-55 koni, dla mnie jako rolnika taka wydawała się na początku mało atrakcyjna, natomiast okazuje się, że w Polsce jest bardzo duży rynek dla takich małych rolników, których nie stać na ciągnik taki duży. Oni mają na przykład po kilka hektarów i być może właśnie tutaj odkryliście taki rynek do tej pory niezagospodarowany. Ja nie myślę całkowicie o tym, że to w strefach rolniczych bardzo duże znaczenie ma cena tego, że słuchaj, jeżeli ktoś ma te pieniądze, żeby zapłacić za małego, to też ma te pieniądze, żeby tego większego wziąć, nie? Tu jest więcej, wiesz co, korzystność z tego komunalka. Bardzo chętnie bierze to, ze względu na to, że małe, zgrabne i nie kosztuje duże pieniądze. To jest to. Tyle rzeczy. Prywatni ludzie biorą to po prostu, bo mają jakieś umowy do sprzątania ulic, do odśnieżania.
dlatego mamy takie przedłużenie. Żniwa Ja się też nie miałem skończyły. sumienia, ja nie miałem sumienia, żeby tutaj w żniwa od was wymagać, żeby to było zrobione, zwłaszcza, że tutaj akcja żniwna ma priorytet wtedy, tak? Bo Oczywiście, serwis nie ma pracuje szansy. 7 Ja tam mogę w trochę tygodniu. reklamy puszczać w tym sensie, ale naprawdę no, po 400 godzin w miesiącu mogę rękę podnieść. O, to faktycznie, 394 godziny w sierpniu. no to jest co robić. No, Na pewno. to siedzisz od rana do późnej nocy i to piątek, świątek i niedziela. No właśnie, także jeszcze dodatkowo robić ten naprawdę projekt, no bo mówmy się, ten Nie, no traktor nie jest... na to nie ma sprawy. To ważniejszy jest klient w tym momencie, No. ten, który jest na bieżąco, nie? Tutaj, wiesz, tam ciebie nie uratują 2-3 tygodnie, nawet, wiesz, No gdzie u nas ten 2 traktor tak naprawdę miesiące, nie jest pracujący. No, No, sam mówiłeś na początku, właśnie. że ten. To Była jest zabawka. umowa, powiedziałeś, że dogadamy się z tym wszystkim. No i Pożniwa. udało się, tak, no, udało się to zrobić. Tak naprawdę te małe tutaj właśnie problemy udało się nam rozwiązać, także myślę, że teraz już będzie ok, jeśli Wiesz, słuchaj, dużo rzeczy było tu zrobione, ale wszystko też na końcu wiąże się z kosztami, nie? Bo można coś zrobić i można zrobić tak, ale to będzie, nie będzie kosztowało tyle, będzie kosztowało kilka. A ludzie w to nie wierzą. Jak ja na początku mówiłem, że około 800 godzin, nie? Nikt nie chciał w to wierzyć, wszyscy się śmieli. Ursus 1400 godzin potrzebował na C360, żeby go odrestaurować. Tylko, że wiesz, oni odwracali się, szli na półki i z magazynu brali. A my musieliśmy czekać tu tydzień, tu drugi tydzień na jedną, na drugą część, a oni tam się odwracali i 1400 godzin. No właśnie, także no tutaj są dostępnością części też już nie bywało, także no, ale no, Sam wiesz dokładnie, jakie problemy były z no częściami. ja dokładnie, nie? no, ja je zamawiałem No, w dużej mierze, także doskonale sobie zdaję sprawę, nie? Ale no cieszę się, że udało się doprowadzić do końca ten Ursus i on może zachwycać tym swoim nowym wcieleniem, odnowioną formą, także no i tutaj jest... źle nie wygląda. Nie no, co wygląda byś rewelacyjnie, chciał? no powiem tak, takiego lakieru, taki lakier jak tutaj położyliście od Nowola, to można powiedzieć, że on nie miał od nowości, tak? O właśnie. No to- i tutaj może- pracy było co niemiara, kosztów też niesamowicie dużo, dlatego też tutaj mam dla serwisu załącznik, taki mały, dla chłopaków, którzy pracowali, no bo to oni najwięcej tutaj się musieli napracować. Coś dobrego z Niemiec, tym razem ciągnik polski, ale tutaj Perlenbacha. O, zawsze tata przywozi jak jest w Niemczech, także tutaj przekazuję. Proszę jeszcze dzięki serdeczne. dla wszystkich nie? pracujących przy Dla naprawie. wszystkich z serwisu. Nie? No. Także miejmy nadzieję, że Było 7, ja nie dostanę nic. kurczę, ale czy ktoś słyszał? Ale ja nie piję alkoholu. A, no to A jeszcze co najlepsze, to też nie palę już. O, tak? A to niedawno. Od lutego. O, od 5 kurczę. lutego nie wziąłem papierosa do buzi. O, no to też. I nie chcę. No, to nieźle. Tego te kilogramy nie chcą gratulacje. zejść. No. Dzięki serdeczne. Naprawdę chłopcy się będą cieszyć z tego. Super. To zaraz do siebie zabiorę. Dobra. Na koniec chciałbym wam wszystkim podziękować za oglądanie nas. Paluszek do góry. Subskrypcje, jeżeli jesteście nowi. No i więcej filmów z Ursusem na moim kanale, także Teraz on będzie robił te pieniądze. testować będziemy.